Witam po południu. Szok, inflacja w Polsce i PKB z Polski. Co nam mówią najnowsze dane? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok, inflacja w Polsce i PKB z Polski. Co nam mówią najnowsze dane? Dla naszego kraju najciekawsze były dzisiejsze dane publikowane o godzinie 10 i o godzinie 14, poświęcone danym o inflacji i informacjom o PKB dla naszego kraju, i okazało się w pierwszej kolejności, że inflacja core w ujęciu rok do roku za kwiecień spadła do 12,2% z 12,3% w marcu. Było to zgodnie z tym, jak konsensus rynkowy zakładał. Natomiast najistotniejsza informacja jest taka, że pierwszy raz od 2021 roku core inflacja spadała, a to, że inflacja w ujęciu core rosła, był jednym z najważniejszych argumentów w arsenale tych, którzy cały czas martwili się o inflację w Polsce i nie wierzyli w możliwość obniżania stóp procentowych w drugiej połowie tego roku. Więc skoro teraz, już za kwiecień, inflacja w ujęciu core zaczyna spadać, jeżeli w kolejnych miesiącach, w kolejnych 3 miesiącach dynamika wzrostu core inflacji także będzie pokazywała nam, że szczyt core inflacji został osiągnięty w marcu i że trajektoria jest sprzyjająca tezie o obniżce stóp procentowych, więc moim zdaniem, jeżeli tak się stanie w kolejnych 3 miesiącach, to na przełomie trzeciego i czwartego kwartału pojawi się pierwsza przestrzeń do tego, żeby doszło do pierwszej obniżki stóp procentowych w naszym kraju, ponieważ będzie już bardzo wyraźnie jasne, że problem inflacji generalnie jest już za nami. Otwiera się przestrzeń do luzowania i że taki scenariusz obniżek stóp procentowych już teraz wieszczony od 2 miesięcy przez rynki finansowe będzie stawał się faktem. Więc te dzisiejsze dane o inflacji w Polsce, która sygnalizuje osiągnięcie swojego szczytu, core inflacja zakręca i zwiększa prawdopodobieństwo, że ten scenariusz optymistyczny mówiący o obniżkach stóp procentowych będzie się materializował w drugiej połowie tego roku, więc moim zdaniem te dane, które dzisiaj poznaliśmy, są dla wielu szokiem, ponieważ ta ostatni bastion tych wszystkich, którzy nie wierzyli w to, że inflacja zacznie spadać, właśnie na naszych oczach pada. Szczyt core inflacji został osiągnięty w marcu i było to 5 miesięcy po tym, jak inflacja w ujęciu tradycyjnym osiągnęła swoje apogeum, ponieważ lutowego spajka nie biorę pod uwagę z powodu tego, że rynek finansowy zupełnie go nie potwierdzał. Dlatego też te dane moim zdaniem zachęcają do tego, żeby z optymizmem patrzeć na to, co się będzie wkrótce działo w polskiej polityce monetarnej. I jak tutaj podaje bank PKO BP, ewidentnie widać procesy dezinflacyjne, które ruszyły, i to jest następny argument ku temu, żeby wieścić te optymistyczne scenariusze, które mogą się dziać w polskiej polityce gospodarczej w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach, więc te dane dzisiaj interpretuję niezwykle optymistyczne. Drugie niezwykle istotne dane, które dzisiaj poznaliśmy, to był wstępny odczyt dynamiki wzrostu PKB za pierwszy kwartał. Okazało się, że te dane pokazały, że gospodarka nie zwolniła tak, jak zdecydowana większość uczestników rynku chciała. Dane okazały się zdecydowanie lepsze, niż zakładał konsensus rynkowy. I ewidentnie te dane nas także zaskoczyły, były niespodzianką, a dla analityków mBanku one oznaczają także, że jesteśmy świadkami wychodzenia już ze spowolnienia gospodarczego, że gospodarka wkrótce zacznie znowu nabierać rozpędu, a wzrost w ujęciu kwartał do kwartału po uwzględnieniu ujęcia sezonowego w ujęciu tym wzrost na poziomie 3,9% był zaskakująco dobry i duży i także sygnalizuje, że najgorsze za polską gospodarką i że można oczekiwać wkrótce polepszenia się koniunktury,
co także będzie sprzyjało temu, żeby polskie aktywa zaczęły to dyskontować, ponieważ moim zdaniem te dane o PKB nie są jeszcze uwzględnione w wycenach spółek, w wycenach różnych instrumentów finansowych, a perspektywy, które są także optymistyczne, będą zachęcały do tego, żeby jeszcze bardziej inwestorzy zagraniczni zwracali uwagę na wyceny polskich aktywów, a to ujęcie właśnie kwartał do kwartału najlepiej pokazuje następny tweet z banku PKO BP, gdzie te ujęcie bardzo ładnie pokazuje, jak bardzo dane zaskoczyły teraz uczestników rynku. Ten optymizm widać jak na dłoni i w takiej sytuacji to jest także pewnego rodzaju dobra wróżba na kolejne miesiące i na kolejne kwartały. Jak zareagowały polskie aktywa? Polskie obligacje na razie jakoś tak nie reagują. Moim zdaniem polskie obligacje, jak i amerykańskie, gdzie korelacja teraz jest bardzo silna, zaczynają już przygotowywać się pod to, co może się wydarzyć na początku czerwca, czyli o tym, że dług w Stanach osiągnie swój sufit i bez porozumienia wzrośnie ryzyko bankructwa Stanów Zjednoczonych. Polskie obligacje moim zdaniem też zaczynają się pod to przygotowywać, że taki scenariusz może się wydarzyć. Jednak brak powrotu nad poziom 6% na rentowności jeszcze nic tutaj nowego nie wnosi, nie zmienia sytuacji i należy także cały czas moim zdaniem zakładać, że wkrótce będziemy świadkami następnej fali kupna polskich papierów, ponieważ patrząc na to, co się dzieje na rynku krajowej waluty, gdzie dynamicznie euro-złoty spadł poniżej poziomu 4,50, jesteśmy na poziomach, które były ostatnio obserwowane tuż przed wybuchem wojny rok temu, a dolar złoty zbliża się do poziomu 4,10, więc moim zdaniem zachowanie złotego sygnalizuje, że dzisiaj znowu napływa kapitał z zagranicy do naszego kraju i w tym wypadku głównym beneficjentem mogą być polskie akcje, ponieważ te dane, które dzisiaj poznaliśmy, są zaskakująco optymistyczne i mogą sygnalizować, że wyniki spółek w następnych miesiącach i następnych kwartałach mogą być wyraźnie lepsze niż zakładały wcześniejsze prognozy. Dlatego też ja się nie dziwię, że giełda papierów wartościowych cały czas zbliża się do maksimów tegorocznych i rośnie prawdopodobieństwo wybicia górą, a scenariusz zakładający spadek poniżej poziomu 1900 punktów moim zdaniem się oddala i prawdopodobieństwo się zmniejsza. Dlatego też moim zdaniem bądźmy przygotowani, że giełda papierów wartościowych może mocniej ruszyć w górę, a zachowanie złotego sygnalizuje, że polskie aktywa cały czas są akumulowane, tak polskie obligacje, jak i też akcje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane na samym dole w opisie i w komentarzu. W pierwszej kolejności to ta informacja o tym, że XTB wprowadziło akcje ułamkowe do swojej oferty. Warto naprawdę się z tym materiałem zaznajomić, zobaczyć jakie są szczegóły, ponieważ akcje ułamkowe pozwalają lepiej zabezpieczać swój kapitał, lepiej pozwalają na dywersyfikację i to jest coś, z czego inwestorzy, zwłaszcza ci, którzy mają mniejszy kapitał, powinni korzystać. A drugi niezwykle istotny raport poświęcony temu, że giełdy są w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia i co może się wydarzyć, więc to, o czym przed chwilą mówiłem, co może się wydarzyć za 2 tygodnie w Stanach Zjednoczonych, warto być świadomym, że rynki finansowe mogą na to bardzo dynamicznie zareagować. Warto być świadomym, co się może wydarzyć. Przypominam, te 2 raporty oraz 2 inne są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Jednak dane z Polski to nie były jedyne informacje, które dzisiaj poznaliśmy. Poznaliśmy także dane ze świata. W pierwszej kolejności dane o dynamice wzrostu PKB w pierwszym kwartale dla strefy euro. Były one dokładnie takie, jak chciał rynek, więc nie mają one większego znaczenia. Natomiast moim zdaniem warto zwrócić uwagę na majowe odczyty wskaźników ZEW, oczekiwania i bieżąca informacja, bieżąca sytuacja i w tym wypadku widzimy, że oczekiwania się pogarszają. Myślę, że wpływ tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych jest widoczny także nawet dla danych z Niemiec. Natomiast dane pokazujące bieżącą sytuację odbijają od październikowych minimów, a to sygnalizuje, że moim zdaniem pewnego rodzaju ożywienie gospodarcze jest widoczne także na niemieckiej gospodarce, w niemieckim przemyśle. Poznaliśmy także dane o sprzedaży detalicznej dla Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że były one
wyraźnie słabsze niż zakładały prognozy. Dane o sprzedaży detalicznej były słabsze niż zakładały prognozy, a dane o produkcji przemysłowej są lepsze niż zakładały prognozy, więc Fed nie ma tutaj jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś punktu odniesienia, dlatego też moim zdaniem te dane zostaną zlekceważone, będą zneutralizowane i nie będą one miały większego wpływu na rynek finansowy, natomiast będą miały znaczenia inne czynniki, inne wydarzenia, które wkrótce będą musiały być przez rynki finansowe zdyskontowane. A jak na to wszystko reagują rynki finansowe, różne klasy aktywów? Amerykańskie obligacje są stabilne, cały czas jesteśmy bardzo blisko średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Widzimy na następnym wykresie, jak rośnie koszt obsługi długu i że zaczyna on zbliżać się do poziomu $1 biliona w ujęciu rocznym. To jest naprawdę astronomiczna kwota. Euro-dolar nie był w stanie dzisiaj przekroczyć poziomu 1,09. Wszystko się może jednak zmienić, ale sytuacja tak jakby z technicznego punktu widzenia faworyzowała scenariusze prospadkowe. Klienci Citibanku, ci duzi gracze zaczynają być coraz bardziej byczo nastawieni do jena japońskiego. Jestem też ciekawy, jak zachowa się jen w sytuacji, kiedy kryzys długu w Stanach Zjednoczonych będzie się rozwijał, natomiast ewidentnie tutaj pozycjonowanie się zmienia na korzyść japońskiej waluty. Widzimy zanikającą zmienność na giełdzie papierów wartościowych w Stanach. Naprawdę sesje są tak dziwne, że wygląda to tak, jakby był ktoś, kto nie pozwala spadkom się rozpocząć na indeksach giełdowych. Jakiś trzymacz trzymał indeksy giełdowe tuż nad poziomem 4100 punktów. Po prostu czekamy na wybicie, które się prędzej czy później pojawi. Ta cierpliwość jest teraz jak najbardziej wskazana, natomiast ta zanikająca zmienność sygnalizuje, że jesteśmy coraz bliżej tego wybicia, a wybicie powinno doprowadzić do wygenerowania następnego, nieco dłuższego niż w krótkim terminie impulsu. Ja osobiście spodziewam się, że może być on taką formą dyskontowania, spowolnienia gospodarczego w formie nawet recesji amerykańskiej gospodarki, jeżeli dane makroekonomiczne będą na to wskazywały, plus informacje, które mamy z poprzednich lat, kiedy także rynek zmagał się z tematem sufitu długu, sygnalizowały nam właśnie, że indeksy giełdowe mają ochotę w takiej sytuacji być sprzedawane, a amerykańskie obligacje, żeby były kupowane. Dlatego ten temat moim zdaniem zaczyna sprzyjać tezie o spadkach indeksów giełdowych i wzroście cen amerykańskich obligacji w sytuacji, kiedy ten kryzys zadłużenia w Stanach Zjednoczonych stawałby się coraz bardziej faktem. Warto być na to przygotowanym. Indeksy giełdowe cały czas się ładnie konsolidują, jeszcze na tym wykresie nieco w szerszej perspektywy niż krótka widać, że od końca marca jesteśmy na tych samych poziomach i tutaj nic się nie zmieniło. Konsolidacja jest widoczna po prostu jak na dłoniach. Widzimy, że coraz znowu rośnie pesymizm wśród inwestorów, którzy są badani w ankiecie i widzimy, że te ostatnie odbicia jakoś nie doprowadziły do znaczącego wzrostu optymizmu. Jesteśmy cały czas bardzo blisko dna w oczekiwaniach co do tego, co się ma wydarzyć na rynkach finansowych, więc pesymizm jest jak najbardziej w tym wypadku tym, co dominuje na rynkach finansowych i bardzo podobnie widać na giełdzie w Niemczech, tylko że tutaj konsolidacja jest obserwowana od miesiąca, mniej więcej od połowy kwietnia i to także pokazuje relatywną siłę niemieckich akcji względem tego, co się dzieje na Wall Street. Konsolidacja trwa, czekamy na wybicie, po prostu należy uzbroić się w cierpliwość. To, co na chwilę obecną jednak zwraca uwagę inwestorów, to informacje płynące z Japonii, ponieważ tutaj indeks Topix zaczyna wychodzić na swoje nowe 30-letnie maksima i jesteśmy na chwilę obecną 26% od maksimów wszechczasów. Takie zachowanie stoi w sprzeczności, jak zachowują z tym, co dzieje się na innych ważnych parkietach na całym świecie, ale widzimy także, że od początku maja akcje japońskie zaczynają odbiegać od zachowania innych parkietów na całym świecie, a to daje pewnego rodzaju premię spółkom w Japonii. Warto to odnotować, ponieważ utrzymywanie się nad tymi poziomami maksymalnymi z ostatnich lat będzie sygnalizowało, że rynek ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej na kierunku maksimów wszechczasów. Warto być świadomym tego, jak teraz rozjeżdżają się zachowania różnych parkietów na
na świecie i pytanie jest takie, czy na przykład giełda papierów wartościowych w Warszawie także będzie w stanie oderwać się od tego, co się wydarzy wkrótce na Wall Street, czy też w Stanach Zjednoczonych. Jestem niezwykle interesujący odpowiedzią na to pytanie. Natomiast scenariusze prospadkowe na indeksach giełdowych moim zdaniem wspiera zachowanie ceny miedzi, gdzie mamy nowe minima tendencji spadkowej, gdzie mamy przebicie ostatnich minimów, wybicie dołem z tego kanału spadkowego 3-miesięcznej historii. Dlatego sytuacja po tych wszystkich, którzy liczą na spadki, jest wzmocniona właśnie zachowaniem ceny miedzi, więc jeżeli cena miedzi utrzyma te poziomy, bądź też nawet pogłębi tendencję spadkową, to ryzyko krótkich pozycji na indeksach giełdowych zostanie ograniczone. Cena złota także żyje własnym życiem, utrzymujemy się jednak cały czas nad poziomem $2000, więc tutaj na razie nic nowego się nie dzieje. Utrzymane są te bardzo pozytywne sygnały, które obserwujemy na wykresach w nieco szerszej perspektywie, a cena ropy naftowej nie chce na razie przebić tej płaskiej linii trendu spadkowego o miesięcznej charakterystyce, więc teraz każdy powrót poniżej $70 będzie zachęcał do tendencji spadkowej, do powrotu do spadków i oczekiwania, że giełdy papierów wartościowych i rynki finansowe będą negatywnie dyskontować perspektywy gospodarcze w następnych miesiącach i kwartałach. Więc cena ropy naftowej w tym wypadku także ma duże znaczenie. I moim zdaniem warto być świadomym także tego, co się dzieje na Bitcoinie, ponieważ jesteśmy bardzo blisko średniej 200-sesyjnej. Rynek na chwilę obecną zachowuje się tak, jakby w długiej perspektywie mieliśmy do czynienia z ruchem powrotnym do linii szyi, odwróconej formacji RGR plus do tej średniej 200-sesyjnej, więc w długim terminie raczej sytuacja wygląda prowzrostowo, natomiast każdy spadek poniżej $26,000 będzie odwracał tą tendencję, a zwłaszcza przełamanie poziomu $25,000 będzie sygnalizowało, że rynek ma ochotę na pogłębienie tendencji spadkowej. Warto być tego świadomym, że Bitcoin dla części inwestorów jest cały czas wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się wydarzy na giełdach papierów wartościowych, więc skoro Bitcoin spada cena miedzi, spada cena ropy naftowej, to rośnie także dla tych inwestorów prawdopodobieństwo spadków indeksów giełdowych, więc rynek jest ewidentnie podzielony, czeka na to, co się wydarzy, jak się będzie rozwijał temat sufitu długów w Stanach Zjednoczonych, który teraz przyciąga uwagę coraz szerszego grona uczestników rynku. Przypominam, temat ma się zacząć naprawdę rozgrzewać od samego początku czerwca, więc zostały jeszcze 2 tygodnie na pozycjonowaniu się graczy pod to wydarzenie, a później zobaczymy, jak rynek zacznie to ostatecznie dyskontować. I w tym momencie, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do specjalnych informacji i materiałów, które są zawarte tam na dole w opisie i w komentarzu, o tym, że w ofercie XTB są już akcje ułamkowe. Warto się z tym materiałem zaznajomić, pokazującym, jak bardzo można wykorzystać te nowe narzędzia do kontroli ryzyka własnego kapitału i specjalny raport poświęcony giełdzie w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia. Te materiały naprawdę warto sobie przyswoić, żeby być przygotowanym na najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń, które mogą się dziać na naszych oczach w perspektywie następnych dni i tygodni. Przypominam, te raporty są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Praca ma sens i jakoś Ci pomogła. To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.